Chciałabym Państwu dzisiaj opowiedzieć o błękitno-zielonej infrastrukturze w mieście. Na błękitno-zieloną infrastrukturę składają się wszystkie tereny zieleni, a także woda, czyli parki, lasy, cmentarze, ogrody działkowe, ale również elementy błękitne, czyli rzeki, stawy, jeziora i mokradła. Warto wspomnieć, że tereny zieleni możemy podzielić na zieleń formalną i nieformalną. I do zieleni formalnej zaliczamy parki, lasy, czyli wszystkie tereny zieleni, które są formalnie zarządzane przez miasto. Z kolei na zieleń nieformalną składają się łąki, sady, nieużytki, zieleń ochronna, tak zwana zieleń buforowa. Są to tereny, które nie są zarządzane, nie są objęte miejscowymi planami zagospodarowania, często są traktowane przez miasto jako dodatkowa przestrzeń pod nowe inwestycje. Udało nam się wyróżnić 17 kategorii terenów zieleni, zarówno zieleni formalnej, jak i nieformalnej. Zieleń formalna w tym miejscu stanowi jedynie 24%, z kolei 76% to zieleń nieformalna. Zatem decydenci powinni zwracać większą uwagę na zieleń nieformalną. Badacze w 2022 roku zaproponowali tak zwaną zasadę 3-30-300. Zasada ta polega na tym, że każdy powinien mieć widok ze swojego okna na przynajmniej 3 drzewa. Okolica miejsca zamieszkania powinna być pokryta drzewami w 30%. Z kolei odległość od domu do najbliższego terenu zieleni, z którego możemy skorzystać w celach rekreacyjnych, powinna wynosić maksymalnie 300 metrów. W duchu zasady 3-30-300 wiele miast proponuje różnorodne strategie i plany, aby sprostać tym wymaganiom. W przypadku rzeki Jasień dominują tereny zieleni nieformalnej, dlatego warto, aby zostały one sformalizowane i również uwzględniane przez miasto, gdyż stanowią bardzo drogocenny zasób dla całego miasta i jego mieszkańców. Green spaces, whether formal or informal green spaces, act as lungs for our cities. They act as natural air filters. They remove pollutants from airs and produce clean and fresh airs in our cities. They also act as natural air conditioners. They help to cool the surrounding area. They reduce the air temperature in our cities. Also, green spaces in cities help with rainwater and stormwater. They act like as natural sponges. They help to reduce the urban flooding risk. Green spaces and being in these green spaces has been proven to reduce stress. When you get tired from your busy life, please go to a green space, relax and chill out. Also, these green spaces provide opportunity to do many physical activities, such as playing football, running, jogging, and also they provide a place to gather people together, which enhance the sense of belonging to community in people. So next time, when you see a green spaces, please take a moment to think and value the benefits that these green spaces provide to us. Let's cherish for these valuable resources in our cities. Spotykamy się w różnych miejscach nad rzeką Jasień, która przepływa przez Łódź. Badaliśmy tereny zieleni wzdłuż tej rzeki, aby ocenić ich łączność społeczno-ekologiczną, na ile stanowią swego rodzaju korytarz społeczno-ekologiczny. Dlaczego to jest ważne? Chcemy, żeby w miastach dostęp do terenów zieleni był powszechny, żeby wszyscy mieszkańcy miast mieli jednakowo blisko do zieleni, do tego, żeby mogli z niej korzystać. Musimy wspomnieć o adaptacji do zmian klimatu i do przeciwdziałania zmianom klimatu. W tym kontekście korytarze społeczno-ekologiczne są bardzo ważne, ponieważ przemieszczamy się nimi za pomocą transportu niezmotoryzowanego, na pieszo czy rowerem, może nawet na rolkach. Dzięki popularyzacji niezmotoryzowanego transportu jest szansa, że bylibyśmy wszyscy zdrowsi. I trzecia sprawa to ochrona bioróżnorodności.
Łączność społeczno-ekologiczną rozpatrujemy zarówno z perspektywy ludzi, jak i pozaludzkich mieszkańców miast, czyli ptaków, ssaków, owadów, a patrząc na rzekę nawet ryb. Jasień jest fantastycznym przykładem. Przecina miasto od otwartych terenów na wschodzie miasta przez centrum do terenów na zachodzie miasta, gdzie teraz się znajdujemy, blisko dużego kompleksu rekreacyjnego Las Lublinek. Tutaj łatwo byłoby dostać się, gdyby można było takim korytarzem właśnie na pieszo albo rowerem, nawet z centrum miasta. Mówiąc o korytarzach społeczno-ekologicznych w Łodzi, musimy pamiętać o koncepcji błękitno-zielonej sieci, czyli takiej idei, która jest promowana przez kolegów i koleżanki z Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii, w ramach którego na 20 łódzkich rzekach mogłyby powstać takie korytarze, które wyprowadzałyby ruch rekreacyjny, ale też zwykłą, codzienną aktywność ludzką w atrakcyjne miejsca, ale też do tych wszystkich miejsc, do których potrzebujemy na co dzień się dostać. Koncepcja błękitno-zielonej sieci między innymi opiera się na rzece Jasień. Podsumowując to wszystko, tereny zieleni w mieście powinny być połączone, ale obecnie, przynajmniej w oparciu o nasze badania w Dolinie Jasienia, nie są połączone, są raczej poszatkowane, więc mamy tu do czynienia tylko z potencjalnym korytarzem i mamy szansę, aby go jeszcze zrealizować. W mikroskali takie korytarze mogłyby prowadzić nas z domu do szkoły czy do pracy, o czym opowie Edyta Łaszkiewicz. Dostęp do terenów zieleni to nie tylko to, jak blisko mamy do najbliższego parku lub lasu. Wyjątkową kategorią dostępności do terenów zieleni jest ilość zieleni w trakcie przemieszczania się. Na przykład to, ile zieleni widzą dzieci w trakcie drogi z domu do szkoły. W ramach naszych badań staramy się odpowiedzieć na pytanie, ile zieleni widzą dzieci idąc z domu do szkoły oraz to, z jaką zielenią mają styczność w trakcie przebywania w szkole. Jedną ze szkół podstawowych, które analizowaliśmy, jest szkoła podstawowa nr 42, znajdująca się w Dolinie Jasienia. Większość powierzchni działki szkolnej to drzewa, krzewy i trawa. To zdecydowanie więcej niż w przypadku szkół zlokalizowanych w centrum miasta. To z kolei przekłada się na lepsze wyniki w nauce, wyższą zdolność koncentracji u dzieci, redukcję temperatury otoczenia, czy też lepszą jakość powietrza. Możliwość obcowania z przyrodą może zapewnić również zieleń widziana w trakcie drogi z domu do szkoły. Z naszych badań wynika, że jeśli wszystkie dzieci podążałyby do szkół idąc najkrótszą drogą, trasa ponad połowy z nich byłaby zazieleniona jedynie w 30%. To, ile zieleni widzą dzieci w trakcie drogi z domu do szkoły, zależy od lokalizacji w mieście. Na obszarach takich jak ten, poza centrum miasta, ilość zieleni, jaką widzą dzieci w drodze z domu do szkoły, jest zdecydowanie większa niż w przypadku centrum miasta.